druga część. Leonowi pociekła krwawa łza, a Wendy spróbowała. Dziwnie smakuje krew od drugiego wampira. Inaczej. Smacznie? Definitywnie. Wszystko w porządku. Ja mogę się pogodzić ze wszystkim, ale... Ale mieszkanie... Ja... Nie chcę go jeszcze raz zmieniać. Możemy... No nie wiem. Odwiedzić je ten ostatni raz, jeżeli chcesz. Leon, nie łam się, ale nie sądzę, Wendy. To po pierwsze, żeby to był dobry pomysł. Nie chcę raczej narażać swojego wujka. Uwierz mi, Ja teraz Wiem, rozmazuję po twarzy całą te łzy. wiem, że to jest ciężkie. Daj mu kawałek tej koszuli, tą swoją mu wycieram tą twarz. To co mam, tą swoją Jakuba, nie tymi nowymi. Czemu ja zawsze muszę zmieniać po prostu dom, jak coś związanego ze śmiercią? Co masz na myśli? Zawsze po prostu tak jest, że nie mogę po prostu w jakimś domu zostać po prostu do tego momentu, w którym chcę. Słuchaj, Zawsze musi się to zmienić. słuchaj, ja też musiałam się często przeprowadzać w swoim życiu. Też nie zagościłam długo w jednym miejscu. Ja Klepię go po ramieniu, tak niepewnie bardzo, dosyć niezręcznie. Ja też tak kładę mu rękę na ramieniu. Leon, spokojnie. Pamiętaj, że mimo wszystko nie jesteś w tym sam. Sytuacja jest ciężka dla każdego z nas i sądzę, że pewnie i ja, i Wendy, i ty jeszcze coś dla nas pęknie w pewnego momentu. Ale naprawdę spokojnie. Pamiętaj, że nic osobom, z którym mieszkałeś, mówiłeś, że masz wujka. Pewnie będą się martwić, ale nic im nie jest. I postaraj się, żeby nic im nie było. no, wygląda przez chwilę, jakby miał jeszcze coś powiedzieć. Ale zamyka usta skrapnięciem. A zmiana domu nie zawsze oznacza coś złego. Dla mnie zawsze. To może tym razem będzie inaczej. Chodźmy. Jeżeli chcesz, możesz zostać u mnie jeszcze przez jakiś czas. Może będzie ci łatwiej. Jeśli będzie miejsce, możesz zostać tutaj ze mną. Gabriel, Co? nie rób z tego zawodu. Nie robię z tego zawodu, Wendy. Dzięki, jesteście wspaniali. Naprawdę. Dziękuję. Całego mojego martwego serca wam dziękuję. Wendy tak bardzo teatralnie się krztusi na słowo martwego serca. Ja teraz ściągam okulary, bo już pewnie nikogo na tych działkach nie ma. Jak przechodziliście tylko na tym, otwieraliście bramę, to jedynie był jakiś tam mężczyzna, który się chyba zajmuje zamykaniem działek na noc. Parę osób, wiesz, przyjechało, akurat są wakacje, może przyjechali do Warszawy na działkę. Stare działki, prawdopodobnie rozdawane za czasów PRL-owskich, aniżeli kupowane. Dziwna lokacja. Patrząc na to miejsce i na Warszawę, te działki kiedyś znikną i powstaną tutaj kolejne biurowce. To jest pewne. Natomiast głównie
pierwszych bramach parę domków było... Parę osób było, wiadomo. Polskie rodziny przyjechały sobie na gryla, bo Mimo, że pada. była dobra pogoda przez cały dzień. Dopiero teraz w nocy zaczęło padać. Przechodzicie kawałek za kawałkiem głęboko, można powiedzieć w samym sercu, znajdujecie domek. Odpowiadający zdjęciu, które mieliście w kopercie. Teraz spada na nie deszcz. No i widzicie działeczkę. Widzicie, że jest średniego rozmiaru, jest dosyć zarośnięta. Widzicie osobę siedzącą na ławce Zakładam okulary. na tej posesji. Jest jakby zsztywniłem mi mięśnie, w sensie, że jestem gotowy w razie czego do... Sam nie wiem czego jeszcze, albo ucieczki, albo wręcz przeciwnie. I ja chcę sprawdzić, czy ta osoba oddycha w razie, jak się zbliżam. Nie. Ja chciałbym podejść na zupełnie na spokojnie. Wszyscy podchodzimy. Mam trochę rozmazane pewnie krwi jeszcze na twarzy troszeczkę. Mhm. Jesteśmy z zakupami w torbach. Dobry wieczór. Osoba ta jest w brązowym płaszczu, jakby przeciwdeszczowym, bardziej jak poncho trochę, ale z kapturem, z beżowymi wzorkami na nim. Widać, że ma bardzo ciemne oczy, czarne, kręcone mocno włosy. Jest troszeczkę ciemniejsza, jeżeli chodzi o karnację. Dobrze zbudowana, siedzi pewnie siebie. Ewidentnie oczekiwała was. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Długo pan szczeka? Drugą noc. Mieliśmy trochę spraw do załatwienia. Nawet trochę bardzo dużo. Chodźcie. I wstaje i idzie gdzieś, czy to po prostu... Furtka, wiesz, jest zwyczajna metalowa na wysokości 1,5 metra, brązowa. Działka jest troszeczkę zarośnięta, a z tyłu domku widać, że jest drzewo, mirabelek i rośnie rabarbar. Biegnę tam. Biegnę do tych drzew. Bardzo dokładnie się im przyglądam. Kładę na nich rękę. Ciągnę 5-metrowy słój. Tego Pozy słoju też? akurat nie ma. Właśnie przede mną. Przepraszam za koleżankę. Jest malawianem, kawianem. Malkawianem. No właśnie. No ty jesteś gangrelem, a twój kolega toreadorem. Wiem o was. A z kim my mamy przyjemność w takim razie? Jestem Asher. Ten raper, O, piosenkarz, Asher. nie mam pojęcia, o czym mówisz. Okej. Pisane przez A czy przez U? Ja rozumiem, że Z jesteś A. też wampirem. Pokrewnionym. Zgadza się. Z klanu. Mój klan.
Jestem z Banu Hakim. Rozumiem, jeszcze nie spotkaliśmy żadnego z tego klanu. Brzmi jak Bardzo mi jakieś miło. plemię z Afryki. Nie do końca wywodzimy się z Afryki, ale z tamtych miejsc mieliśmy swoich. Jesteśmy z okolic Izraela, Naród wybrany. Palestyny, dawnej Persji. I ma Nie pan jesteśmy zbyt nowi na Mazowszu, ani również w Warszawie. w Warszawie. A, Pan nas przyszedł doprowadzić, dać kolejne zlecenie od Camarilla, czy chciałem dowiedzieć się, jak poszło z celem. w sensie z Beksińskim? Atakuje Powiedz- głową, delikatnie, powiedz- powoli. Jego każdy ruch jest wyważony. Jest bardzo spokojny. Powiedzmy, że nie jest łatwo przekonać kogoś, albo nie jest tak szybko przekonać kogoś, kogo przekonywały już pewnie dziesiątki innych wampirów. Jak na razie zaproponowaliśmy mu chyba coś, co jeszcze nikt mu nie zaproponował. Zobaczymy, jak dalej się to posunie. Trudno jest przekonać kogoś, kto ma wszystko, co już chce. To prawda. Idę do nich z powrotem. O czym mowa? O Beksińskim. Nowym A, przyjacielu. tak, powiedział, że się zastanowi. Ale jeśli zaraz pan nie, a szczerze powie pan, że nie udało nam się, tak jak mówiłem. Udało nam się zaproponować mu coś, co jeszcze nikt mu nie proponował, a powiedział, że teoretycznie to jest pierwszy krok, żeby go przekonać. Tak. Co jeszcze moglibyśmy zrobić? Albo inne pytanie, czy dostaniemy za to jakieś wynagrodzenie, chociaż nie wiem, przedpłatę. Gacek mówi o czymś takim. Nie ukrywam, przydałoby się. Musielibyście się skontaktować z jedną osobą z centrum. Z Magnificencją. Z kim? E, Z... e, Panem Michałem Sędzi Wojem. Wojem. Sendy. Sandy Wagiusem. Tak. Tym. Ładnie o niego chodzi. Nie. No, osobą, która mogłaby zająć się takimi rzeczami, jest Aureliusz Klucz. Aureliusz Klucz. Tak. Klucz to nazwisko czy przezwisko? Nazwisko. Zapisuję w telefonie. Możecie go odnaleźć na Nowym Świecie. Ma wiele klubów w tamtej okolicy. Zdążymy jeszcze dzisiaj? Zdążycie spokojnie. I tylko po to pan tu czekał. Nie. Chciałem zobaczyć, jak zareagujecie na zaproszenie od Camarilla. Zaproszenie. W sensie ten domek. Ze Czy względu coś... na to, że przyjęliście to miejsce i przyszliście tutaj, uznaję, że jesteście zainteresowani naszymi szeregami. Im szybciej, tym lepiej. Można będzie zacząć szybciej naukę. Korzystaliście już ze swoich mocy? Paru. Tak. Tak. Było to naprawdę dziwne. Dlatego potrzebujecie kogoś, kto będzie nad wami czuwał.
osób, które znają się na dyscyplinach. Z tego co wiem, to Gangreli nie ma wśród Camarilla. Gangrele zdecydowały się na dziki tryb życia. Teraz nasz klan pełni rolę szeryfów. Czy od Toreadorów decyduje się na pracę z Camarillą? Tylko i wyłącznie ci, którzy są przydatni. Uważacie, że jestem przydatny? To się wszystko okaże. My mamy podpisać jakąś umowę. Kryptograf? Nie jesteśmy tak prymitywni. A tobie, młody toreadorze, radzę wytrzeć twarz. To jego krew, żeby nie było. Spożywaliście już? Ja jeszcze nie. Ja Jako jedyna. I jak młodzi spokrewnieni, jak wam się podobał pierwszy posiłek? Słowo podobać jest według mnie bardzo teoretycznie nie na miejscu. Było to na pewno niezapomniane doświadczenie. Posiłki mogą być przyjemne, ale raczej uznaję to za coś niezbędnego, a nie żeby robić to dla przyjemności. Czy nie wiem, jakiej odpowiedzi pan oczekuje. Prawdziwej. Dziwa jest taka, że było tak jak mówił kolega Macenalona. Było to jedyne w swoim rodzaju, ale nie uważam, że należy tego nadużywać. I to zgadza się z prawdą. Czy byliście ostrożni? Tak, Czy zwróciliście Zapewne jakąkolwiek uwagę śmiertelników? ogółem czy żywieniem. Ogółem, dyscyplinami, byciem Patrzę na Slim. Wendy i myślę o tym Slim. piłkarzu. Ja po prostu... Ja nie wiem, o co ci chodzi. Na gorącym uczynku chyba nikt nas nie przyłapał. mnie przyłapała. Mała dziewczynka. w jakiej lokacji? W sklepie papierniczym Ej, Matrix. chwila, co? Czy tej dziewczynce się teraz coś stanie? Jak powiesz mi, Nie powinno to być waszym zmartwieniem. ja jej wytłumaczyłem. W sensie nic jej nie tłumaczyłem, tylko w końcu ona okazało się, ja miałem wtedy taką pewność, w sensie taką, Wymazałeś jej pamięć. nie wymazałem. Na jakiej ulicy? Uwierzcie mi, lepiej będzie, jeżeli będę świadom tego, co się wydarzyło. Y, czy zamierzasz jej coś zrobić? Mam się powtarzać.
Będą użyte wszystkie środki, żeby nie łamać maskarady. Łącznie z zabijaniem dzieci? Łącznie z zabijaniem kogokolwiek. Nawet, żeby miał być to najwyżej postawiona osoba w kraju. Ale zabijanie nie jest czymś, co robimy od razu. Nie jesteśmy prymitywni. Nie jesteśmy anarchistami. Widzicie, jak Gabriel zaczyna bardzo jakby zaczyna oddychać, w sensie sam wie, że oddycha. To tak, jak człowiek się po prostu zdenerwuje i powstrzymuje się przed czymś. Ja, Właśnie, tak wdycha. Wendy się patrzy bardzo gniewnym spojrzeniem na Leona. Prawda, nie pamiętam, jaka to była ulica. Radzę się zastanowić dobrze i sobie przypomnieć. Odezwę się natychmiast, jak sobie przypomnę. Ja szukałem po prostu najbliższego sklepu i akurat trafiłem Na co? na ten sklep. I No i go znalazłem. co jest złamaniem maskarady w tym przypadku? Gdybyście mieli serce, waliłoby teraz jak dzwon. Czujecie silną prezencję jego osoby. No i złamałem maskaradę, używając swoje aury przy tej małej dziewczynce. Aura jest niewykrywalna przez śmiertelników. Ona zdecydowanie ją widziała. O jakiej aurze mówisz? Nie wiem, jak to dokładnie opisać, ale jak po prostu coś się we mnie zmienia i wszyscy zaczynają na mnie zwracać uwagę. I ona patrzyła inaczej. Ona wiedziała, że coś jest nie tak. Po prostu powiedz, spożywiłeś z jej matki, kiedy ona patrzyła. Dzięki, Gabriel. Młody Teodorze. Jesteście porzuconymi, spokrewnionymi na razie. Nie udało się ustalić, kto was stworzył. Przynajmniej na obecny moment, ale to jest kwestia czasu. Mamy wiele lat na ustalanie takich rzeczy. A więc, młody Toreadorze, wasze głowy mogą być albo zadowolone, albo może ich nie być. Więc radzę myśleć nad tym, kogo okłamujesz. Jest tak, jak Bo- mówi mój kolega. Pożywiłem się. Jak się nazywał sklep? Matrix. Dziękuję. Czy coś jeszcze mogę pomóc? Pamiętam dosyć dobrze twarzę, mogę ją opisać, jak wyglądała. Wystarczy nam to. Starczą nam często strzępki informacji, żeby zacząć pościg. Droga Magnificencjo! Czy jest szansa jakakolwiek na znalezienie tego, kto nas stworzył w przyszłości? Jest.
Dziękuję za pańską odpowiedź. Proszę się do mnie zwracać normalnie. Nie jestem karierowiczem ani tytułowiczem. Pracuję dla Camarili i to się tylko liczy. Jak sobie pan życzy? Czy to wszystko? Było więcej sytuacji, o których powinniśmy wiedzieć. Nie. Wreszcie sytuacji. Nie było nas, kiedy ktokolwiek się zjawił. Słyszeliśmy o miejscu, w którym dokonano przemiany. I słyszeliśmy, Miejsce. że mieliście pierwszy posiłek. Tak jak mówię, ja nie miałam. Miałaś. Miała Jak to? na robotnicę. Zabiliście tych dwóch robotników. Nie. Mówili już o tym. No w momencie przemiany każdy wampir wpada w dał. Jest możliwe, że tego nie pamiętamy? Jest. Widzicie, jak Wendy po prostu, mimo tego, że jest blada, zbladła jeszcze bardziej. Tak jest z każdą przemianą. Tylko z gulami jest inaczej. Z górami. Tym jak w grach, Nie. komiksach. Tokio Gulu. Nie mam pojęcia, jakiego języka używacie i nic mi to nie mówi. Mówię tu i o istotach, które jesteście w stanie tworzyć. Ale jeżeli stworzycie takową istotę bez wiedzy i pozwolenia Camarili, taka istota zostanie usunięta. Góle Pytanie. zwracają na siebie uwagę. Pytanie. Czyli w takim razie w dalekiej przyszłości, jeżeli chcielibyśmy kogoś zamienić, musimy najpierw poinformować Camarillę i zapytać o zgodę. Zgadza się. Na czym polegają góle? Góle to marionetki wampirów. Oddani słudzy, którzy zrobią wszystko za ich krew. Nie posiadają takiej siły jak my. Natomiast potrafią dysponować dyscyplinami swoich twórców. Jeśli nie ma już nic dla nas, żadnych informacji, zadań i nic takiego, czy możemy zająć się swoimi sprawami? Jakie macie swoje sprawy? Jakie są Tak. wasze plany? Tak, jak magnificencja chciał, zajmujemy się pozbyciem naszego życia dawnego. Robiliśmy sobie nowe dokumenty, papiery. Mogliście odezwać się do Nosferatu, a nie działać na własną rękę. Śmiertelnicy mogą was ostro zawieść w tej materii. My jesteśmy w stanie wam pomóc, ale wy na własną rękę jesteście jak jeże na autostradzie. Nikt nam nic nie powiedział, więc poszliśmy do swojego Powinniście źródła. mieć tutaj noc temu. Mieliśmy, ale Camarilla dała nam pewne zadanie, które wtedy właśnie wykonywaliśmy. Noc spędziliśmy u Beksińskiego. O, wszystko co chciałem usłyszeć. Kontaktujcie się z Aureliuszem.
Wejdźcie do któregoś z klubów na Nowym Świecie i powiedzcie, że przychodzicie dla C. Dobrze. Chyba dla nas już pora. Jak rozumiem, Gabrielu, to jest twój teraz nowe lokum. Właśnie... mógłbym zwrócić się do Camarili z prośbą o nowe lokum dla mnie. W moim poprzednim żyje nadal mój wujek. Mógłbyś skontaktuj się z którąś osobą z Toreadorów lub z Wentru. Załatwimy to. Spokojnie. Ja mówię to Delon. Tylko pilnie. Dobrej nocy. I jak na razie odchodzę. Jeśli to już wszystko, jeśli nie chcę nic dodać. Ja też odchodzę. Dobrej Odchodzę. nocy, młodzikiej nici. Chciałbym sprawdzić tylko, która jest godzina na telefonie. Odchodzi, nie wydając żadnego dźwięku. Jego kroki, nic nie słychać. I To mam- znika. Rozmywa się. I jest godzina 1:11. Dobra. Nie odzywając nic się do Wendy ani do Lona, po prostu idę w stronę tego parku, w którym byliśmy. Okej, a otwierasz w ogóle drzwi do tego domku? Ja otwieram. Ja chciałem zobaczyć ten domek. Klucz ma Wendy. No to podchodzę i tak zamknięty, chwilę potrząsnę i odchodzę. Widzisz, jak Leon tak rusza ustami, tak sobie. Czy ja jestem w drodze. Okej. Nie wiem, czy wyjdziecie za mną, czy... Ja idę za tobą. To ja muszę do was podbiec, że potem jak te drzwi sprawdziłem, czy są zamknięte. Chciałbym się zatrzymać dopiero w tym parku, jak będę. Mhm. I ja ponownie sprawdzam, czy nikogo tutaj nie ma. Żadnych duchów albo kogoś ukrytego w umiejętności niewidzialnej obecności. Albo tej drugiej. Nie wygląda na to, żeby ktoś był. Jesteśmy sami, możesz mówić. Chcecie... Oni chcą, żebyśmy dla nich pracowali po tym, jak dosłownie powiedzieli nam w twarz, że zabiją jakąś małą dziewczynkę. Nie Biedny. wiem jak wy, ale ja nie zamierzam dla nich pracować. Ja też nie i nie wiem, po co ty, Leonie. Mieszkanie mieszkaniem, ale chyba wejście na tą całą posesję nie jest żadnym zobowiązaniem. Nie jestem na ciebie zły, Leonie, bo wiem, że to mogło się zdarzyć każdemu. Po prostu bądź ostrożny, ale to, że oni tak traktują życie kogoś tak niewinnego jest...
Ja też się boję. Ja modlę się po prostu Do kogo? do... Po prostu... Powiedzieli chyba, że jej nie zabiło, prawda? Czy mi się przewidziało? Powiedzieli tego, Leon. Powiedzieli, że zrobią wszystko, żeby utrzymać maskaradę. Czy to ja ją zabiłem? Nie, Ja? Leon, ty ją zabiłeś. Oni ją zabiją. Chciałbym go tak złapać i go po prostu uspokoić. Uspokój się! To nie jest twoja wina. Wendy ma wizję. Widzisz opuszczone pomieszczenie pełne osób. Witam. Leżysz. I wiele osób z kłami nachyla się ku tobie i zaczyna szarpać twoje ramiona. Jak dzikie psy zaczynają powoli cię rozrywać, chociaż nie odbiera ci to mięso, skóry ani niczego. Czujesz się szarpana na lewo i w prawo i ciężko ci się wyswobodzić. Próbuję się wyszarpać. I widzisz jedną z tych twarzy, którą pamiętasz. A nie, czy to w momencie, kiedy ona ma wizję, to my widzimy, że ona się szarpie? Tak. Tak. Chcesz to przerwać? Nie, na razie... Jak na razie to ja go trzymam. Na razie to ja jestem też... Mhm. A widzisz jedną z twarzy, która wydaje ci się znajoma. To ta suka. Próbuję się wyszarpać od nich i chcę do niej podbiec. Próbujesz, ale każda z tych osób trzyma cię mocno, cholernie mocno. Puśćcie mnie! Puść mnie! Ty szmato! Próbuję do niej podbiec. I tak. Zabiję cię! I widzisz, jak twoja świadomość zjeżdża piętro niżej. Widzisz starą rękę przekładającą gońca na szachownicę. I widzisz całą gamę pionków. A potem stara ręka bierze gońca. Widzisz tylko jej usta. I zjada tego gońca, który w środku był z czekolady. Ja jak widzę, że Wendy, bo ona jak krzyczy, to też krzyczy na jawie, nie? Tak. To puszczam Leona, nie wiem, czy on tam upada, czy coś się z nim dzieje. Już... I podchodzę do Wendy i mniej więcej robię to samo, co z Leonem, czyli po prostu łapię ją za jeden ten. Obudź się, dziewczyno. Ciężko ci trzymać dwie osoby. Nie, ja puściłem Leona Aha, okej, dobra. i podeszłem do Wendy. Zabiję ją. Zabiję ją. Teraz już muszę. Powiedziałam to 2 razy. Powiedziałam to nawet 4 razy, czyli to musi się stać. Wszystko, co Wendy, powiem 2 lub 4 razy, musi się wydarzyć. kogo zabijesz? Tą szmat... Tą Lucję. Tak. Ona musi zginąć. Miałam wizję. I jakby widziałam. Wampiry. Leżałam na ziemi, trzymały mnie, szarpały. Nie chciały puścić i ona tam była. I
I potem zjechałam jakby windą w dół i był tam mężczyzna, który przestawiał pionki na szachownicy. Te pionki były z czekolady i przestawił gońca, a na koniec go zjadł. Zastanowimy się nad tym za chwilę. Jak na razie mamy problem tego, że Camarilla chce zabić niewinną dziewczynkę. Nie mówię, że mamy się temu przeciwstawić, bo sami zginiemy, chociaż nie wiem, czy nie jest to najlepsza opcja dla nas. Ale ja nie zamierzam na nich pracować. Ja Nie wiem jak wy. to przemyślałem i to jest przecież to jest absolutnie niemożliwe, żeby oni ją zabili. Przecież jakby zabijali każdą osobę, która zobaczyłaby. Na szachownicy było pełno pionków. Leon, Gdyby zabijali każdą, to by przecież cały czas czytalibyśmy w gazetach o ile dziennie osób ginie w Warszawie? no ale małych dzieci to rzadko. Od razu by to nagłośnili. A czy to muszą być małe dzieci? Czy uważasz, że Wziąłem ten przykład, bo to dziecko, ale nie oznacza to, że gdyby zabić dorosłego, to zrobiłbym inaczej. Leon, jesteś idiotą, jeżeli tak sądzisz. Nie To wiesz, jest niemożliwe. nie wiesz, Niemożliwe. jaką moc mają wampiry. Niemożliwe. Nie przyjmuję te. Nie, to jest niemożliwe. Niemożliwe. Nie. Nie rozmawiamy już na ten temat. Przecież dobrze wiemy, Chciałbym go wziąć za frak. Chcę mu dać splaskacza. Chciałbym go wziąć za fraki i przystawić do któregoś z tych pomników. Okej. Nie Przedstawiasz do go do... dzika, bo jest za mało. Okej, do jakiegoś pisarza. Spokojnie. Niemożliwe. Jestem spokojny. Julian Pokój Tuwim. się. To Niemożliwe. nie czas, żebyś zaczął wariować. Musisz teraz myśleć trzeźwo. Ale ja właśnie myślę trzeźwo. Trzeźwo myśląc, to jest niemożliwe, żeby oni zabijali. Niemożliwe. Koniec tematu. Tak samo jak Leon, niemożliwe jest wymazywanie pamięci, co Leon? 2 dni temu żyliśmy, a teraz jesteśmy pierdolonymi trupami i wysysamy krew z ludzi. Coś jest niemożliwe. Ale oni Chcę mu dać z tego plaskacza. drugi raz już. Nie, pierwszy, bo wcześniej nie mogłam. Najpierw Chcesz, żeby kolejną osobą był twój wujek. E, Camarilla mówiła, że anarchiści robią gorsze rzeczy, ale tak zawsze się mówi na swoich przeciwników. Spójrzmy na 2 strony monety. Dlatego Jeśli nie będzie dobrej, ja mogę zginąć. chciałam poznać obie strony monety. Nie słuchacie mnie! Zacznijcie mnie słuchać! Wendy, rozluźniam ścisk na Leonie. Wendy, okej, ale mieliśmy dużo do zrobienia. Plus pomyśl teraz nad jedną rzeczą. Jeśli zdecydujemy się całkowicie na odejście z Camarilla, a zapewne tak, to zrobimy, no chyba, że naprawdę nie ma lepszej alternatywy. Mówię, według mnie wtedy lepsza jest śmierć. To całe południe nie jest już dla nas. Śmierć albo ucieczka. Gdzie? Gdziekolwiek. Oczywiście tam też będą wampiry i te całe sekty, ale może chociaż tam uda się zostać neutralnym. Słuchajcie, chodźmy po dokumenty i jutro, albo nawet dzisiaj, jeśli się uda, poszukajmy kogokolwiek z anarchistów
Obstawiam, że ten cały klub, o którym mówił Leopold, zapewne są tam jakieś wampiry. Ja mam dosyć towarzystwa Chcesz wampirów. Przed poznać chwilą się drugą dowiedziałam, stronę że monety. kogoś zabiłam. Tak, tak samo jak my. O, wszyscy mamy poplamione ręce krwią i myślisz, że nam to nie ciąży? Nie pamiętamy o tym. Mógł blefować. Swoją drogą, Leon, powiedz mi, wczorajszej nocy, co widział mój brat, że tak zareagował? Myślałem, że chce coś tobie zrobić, tak się zbliżył do ciebie. To mój brat. Nie wyglądało to na normalną Ładnie. rozmowę. Byliśmy Jeszcze w raz, pogotowiu. zamknij się, Gabriel, chodzi o mojego brata. Nie I wiem, gdyby chodziło o kogoś od ciebie, zrobiłbyś to samo na moim miejscu. Leon, jeżeli jeszcze raz się do niego zbliżysz, zabiję cię. To jest ostrzeżenie. Pierwsze i ostatnie. Przysięgam ci na Mirabelki i na rabarbar, który już widzieliśmy. Tyle chciałam powiedzieć. Nie zbliżaj się do niego. Koniec tematu. nigdy się już do niego nie zbliżę. To dobrze, bo inaczej cię skrzywdzę. Możemy iść? Dobra, posłuchajcie, bo jeśli naprawdę chcemy sobie zrobić wrogów w Camarilla, Zaraz zrobimy Całe. sobie pomiędzy sobą. całe południe jest na nas zamknięte, a ja nadal mam tu motor. I tak... Chciałbym sprawdzić w jedną rzecz, której nie robiłem. Czy ja mam kluczyki od tego motoru? Masz. Dobra. Tak samo jak masz klucze od domu. I tak weźmiesz maksymalnie tylko jedną osobę na ten motor. Chyba że masz taki doczepiany... To śmieszne. Nie mam. Na Powinieneś Harley'u. Powinieneś sobie sprawić. Byłoby łatwiej podróżować nam w trójkę. Dobra, posłuchajcie. Możecie iść po dokumenty, a ja w tym czasie pójdę po Harley'a. Pojadę. Wiem! A co, gdyby upozorować, że rozbiłeś się na motorze? Wtedy nie musiałbyś znajdywać swojego motoru. DNA. Tak. I zaparkowałem go pod klubem. I tam został. Słuchaj, może jakbyś wyrwał swój ząb, to by ci odrosnął. Włosy odrastają, nie wiemy co z zębami. Może mógłbyś podłożyć. Ale co ma jedno do drugiego? Mój motor nadal stoi bez szwanku pod klubem. No to go gdzieś zostawisz. To i tak muszę po niego iść. To już nie lepiej, żeby na nim jeździć. No nie, bo to idealna śmierć. Jest zarejestrowany na twoje imię i nazwisko. A co zrobisz z trupem? No mówię ci, wyrwiesz zęba, motor sprawimy, że wybuchnie, podłożymy twojego zęba. Wendy, to nie jest średniowiecze. Po jednym zębie nie stwierdzę, że osoba nie żyje. Jakby motor wybuchł, ja bym stwierdziła. Wendy, ten motor to jest jedyna cząstka, która nadal mnie jakoś wiąże z tym, co było parę dni temu. Okej? Ale Nie chcę powinieneś, go marnować. ale powinieneś wyrobić chyba sobie nową tablicę. To na pewno. W każdym razie, tak jak mówiłam, w GTA po 5 minutach nie umiem tego wymówić. Odholowywali. Od hololoj. Odhololoj. Ci sprzęt. Ładnie. Więc To nie jest gra. Idźcie proszę. dla mnie to wygląda jak gra. Idźcie Jesteśmy- proszę. Pionkami. Na szachownicy. Dla mnie to gra. Nie wiem jak dla ciebie. To nie jest gra wideo w takim razie. Idźcie proszę pod nasze dokumenty, ja pójdę pod motor i spotkamy się. W centrum. Albo na Pradze. Spotkajmy się. Nie, bo to nam zajmie zbyt dużo czasu.
Chodzi mi o to, że po prostu musimy się spotkać gdzieś, gdzie będziemy mogli się ukryć. Jak na razie sądzę, że jedynym takim miejscem jest właśnie twój dom, Wendy. Sądzę, że jeszcze tą jedną noc możemy tam Mamy- spędzić, a co będzie dalej zobaczymy. Okej, ale mamy sporo czasu do świtu. 4 godziny. Ale i tak. Jeśli nadal tu stoimy, to już chciałbym iść w stronę jakiegoś przystanku drogi, ale Ja no też. z nim rozmawiać. Gdzie będziecie się kierować ogólnie? I ja chcę jechać po mój motor. Czyli pod wódu. Spory kawałek, Wiem. ale może być. Jest na zachód Warszawy. Znacznie za centrum. Wiem. Nie dojedziesz stąd jednym autobusem na pewno. Okej. A czy... Trzeba się przesiąść w centrum na pewno. Dobra, ale dojadę. No, Ogółem. jakoś tam. Chyba tak. Dobra. Idziesz sam? Chyba tak. 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 Gabriel powiedział, że on chce być ogółem sam i nie chce sprawiać nikomu problemów, więc sądzę, że to będzie jego samotna podróż po jego ostatnie ziemskie przywiązania. Okej. I sądzę, że z tych resztek 8 zł opłacę bilety, żeby mnie żaden... Chociaż w nocy chyba Kanary nie chodzą, ale... Nie kupisz w autobusie biletu, O, na miłość boską, jaką wy tam macie cywilizację w tej Warszawie. tylko kartą. To nie kupuję biletów w takim razie. Chyba, że na przystanku jest. No chyba, że jest na Bilet. przystanku, to chciałbym na przystanku. Rzadko. Co nie? Mówiłam to samo. We Wrocławiu to jest nie do pomyślenia. No dobrze, a wy? Wasza dwójka? Więc co zamierzasz? Wiesz, kiedy byliśmy po tej drugiej stronie Wisły, spotkałem, kiedy dosłownie na chwilę się rozdzieliliśmy, spotkałem taką dziwną osobę. To znaczy? Wszystkie moje zmysły podpowiadały mi, że jest niesamowicie niebezpieczny. I Był spokrewnionym? nie jestem pewien, ale jest to możliwe. Jak myślisz, widziałem wtedy anarchistę? Może. Albo szpiega z Kamarilli. Jak myślisz, co zrobiliby anarchiści, gdyby dowiedzieli się, że ktoś złamał maskaradę? Wiem, jeszcze ich nie poznałam. Ale nie wydaje mi się, żeby trzymali cię tak na smyczy jak Camarilla. Tak. Pewnie musiałbyś sam załatwić tą sprawę z dziewczyną. Pewnie tak. Zamierzasz utrzymać kontakt z kimś twojego wcześniejszego życia? Nie po dzisiejszym. Ja nie chcę, żeby
ktokolwiek. Ktokolwiek. Wiesz, Leonie, pytam, bo jestem upartą osobą i nie poddaję się bez próbowania. A co do anarchistów, podwijam rękaw i pokazuję tatuaż złamanych kajdanów. Obiecałam, że Idź. zawsze będę wolny. I chowam rękaw. Nawet jeżeli wolność oznacza śmierć lub pozostanie neutralnym. Co jeśli wolność oznacza mniejszą swobodę? Ciężko powiedzieć. Ja chciałem się skontaktować z kimś, kto by mógł mi załatwić jakiś szemrany telefon. Przecież ten kolega Gabriela miał to załatwić. Jakby No. załatwia już teraz, więc... W każdym razie jedźmy po odbiór tych dowodów i... Nie wiem... Publikowanie śmierci. Zamierzamy opublikować to, że nie żyjemy, prawda? Co sądzisz o pobraniu naszej krwi i wylaniu w jakimś miejscu? Myślisz, że nasza Nie krew wiem. różni się? Właśnie nie wiem, czy nie ma jakichś zmian DNA. Nie jestem pewna, nie mam sprzętu laboratoryjnego, więc jej A nie zbadam. gdzie mogłabyś to sprawdzić? Najlepiej w jakimś laboratorium. Ale to oznacza włamanie. W każdym razie. Czy dałoby się umieścić, nie wiem, w gazecie albo gdzieś, że nie żyjemy? Nie wiem, może zrób wpis na Facebooku jako twój kuzyn albo przyjaciel, że nie żyjesz. Gdybym... My idziemy w tym czasie na przystanek. Moim zdaniem Przepraszam, w którą stronę będziecie się teraz kierować? Odebrać te dowody. Czyli zupełnie na inne. Stąd nie ma przystanku, znaczy autobusu, który by pojechał dokładnie tam. Musicie się przesiąść gdzieś. Możemy z przesiadkami. Nie dzwonicie po nic. Wiecie ogólnie rzecz biorąc, że o tych porach dojechanie tam zajmie wam naprawdę długo. Będziecie długo czekać na przystankach. Co powiesz na taksówkę? lepiej Ubera. To Ubera. I zamawiam Ubera. Pamiętasz tego ostatniego taksówkarza? To był żart. On też z nas żartował. No właśnie. Nie mam do ciebie żalu. Ja do ciebie też nie. Ale tak jak powiedział Leon, zawodowiec. Zgłasza się osoba co do Ubera, gościa o imieniu Witali. Ma dobre gwiazdki. Dobra. Biorę go. Tak jak powiedział Leon, zawodowiec. Bez kobiet, bez dzieci. Po czego powiedział? No, że nie krzywdzi ani kobiet, ani dzieci. A. Jezu, oglądałeś w ogóle ten film? Nie bardzo. Wszyscy ze mnie się śmiali o Że tym jesteś filmie. Leonem zawodowcem? Bardziej w żartach, ale w sumie śmiesznie się składa, że nigdy go nie obejrzałem. Nie, nie bardzo polecam. Był bardzo niekomfortowy do oglądania.
Niekomfortowy? Co masz na myśli? Niekomfortowo się oglądało, jak 12-letnia dziewczynka podrywa 30 czy 40-letniego gościa, który wcale jej nie odrzuca, tylko no wiesz, nie, Nie. nie mówi wprost nie i tak dalej. Jakby niekomfortowa. Obrzydlistwo. Mam nadzieję, że szybko zacenzurują ten film. Wątpię, to stary film. Z 94? 5? O, Francuski. jest starszy ode mnie. Odjeżdża zielony Polones. Taki stary dosyć. Nie ma automatycznych szyb. Wy zamawiali? Tak, na to wygląda. Obchodź to. Po co? Chodzę dosyć niechętnie. Czy tam domyka drzwi 3 razy, nie domykają się. Czy tu będzie problem, jakbym muzykę puścił? Nie, proszę puszczać. Dziękuję. Nie będzie. Dziękuję. Ogólnie chłopak ma czarną czapkę, taką zimówkę, bluzę czarną, jest gładko ogolony, jest cholernie blady. Nie wygląda, jakby zbyt dobrze sypiał. Patrzę, czy oddycha. Serio? Tak. Że to takie magia będzie zawsze, że patrzysz, czy oddycha. Nie oddycha. Serio? Ale ciężko ci powiedzieć troszeczkę przez muzykę. Wydaje ci się, że jego klatka piersiowa się nie bardzo podnosi, ale też jest ciemno dosyć. Boję jesteście. To ja tak patrzę na krajobraz, nocny krajobraz Warszawy, rozświetlonej punktami świateł w różnych miejscach, przemykający za oknem. Ja mu tam po prostu podaję ten adres. On ma w telefonie, w jakimś takim urządzonku. Okej. On sobie płytę wsadził, taką oldschoolową. Pisano jako Molchat Doma. Pędzicie na tyle, na ile pozwala ten wehikuł czasu. Widzę, że w ciszy przebywam tą podróż. Obserwuję was trochę w lusterku. Ja Czy to- też go obserwuję. Czy to będzie problem, jakbym zapalił? Bo nie miałem czasu się zatrzymać. Żaden problem. W sumie mógłby mi pan dać jednego? Wyciągać takie ruskie szlugi po 6 zł. Biorę i tak nie czuję nic. Bierze. Przejeżdżacie już przez most znowu.
Tak jak ostatnio, znowu przez Poniatowski. A nie, przepraszam. Przez Poniatowski jeszcze nie przejeżdżaliście. Ten most jest troszeczkę inny. Jest podświetlany nocą na różne neonowe kolory, więc wygląda to całkiem fajnie. Metalowa konstrukcja, sporo tramwaj. Widać teraz nocną Warszawę. Neony z różnych budynków odbijają się w tafli Wisły. Jest to ładniejszy most, chociaż przydałoby się troszeczkę może go pomalować. Jest parę takich dobudówek tutaj w okolicy wzorowanych na XVII-XVIII wiek. Przejeżdżacie teraz koło Stadionu Narodowego. Stadion Narodowy, wiadomo, ogromny, biało-czerwony, wysoki jak cholera. Ale wy jedziecie ogólnie na Ossowską 81? Co? Nie. Czy wy jedziecie do tego fotografa? Tak. Okej. Tak pytam, a co to na tej ulicy jest? A w zasadzie to omówiłam się z jedną osobą. No dobrze. Lubi pan szachy? Nie. Rabarbar czy mirabelki? Nie przypadam za takimi rzeczami. A co pan lubi? Z roku na rok coraz mniej rzeczy. Rozumiem. Jeśli można prosić, to bym prosił o 5 gwiazdek. Załatwione. Muzyka jest naprawdę głośno jak na tą porę nocy. Jakby przyciąga uwagę przechodniów i osób w samochodach na światłach. W sumie zna pan dobre miejsce, żeby tu gdzieś zjeść? Nie. Nad przystanią podobno dobrze. A co tam jest? Restauracje. W tych dziwnych okolicznościach pędzicie dalej przez nową Pragę, przez starą Pragę, coraz bliżej będąc celu. Zatrzymujecie się. Jesteś już
W okolicach Wudu. Wysiadłeś teraz z tramwaju. Kupiłeś bilet, jak coś. Na tą stronę. W drugą stronę będzie ci brakować 60 groszy, no ale trudno. Mam Nie, motor. Stoi. W klubie Voodoo nic się nie dzieje. Zamknięte, ciemno. A twój motor stoi. Czy chcesz opisać wszystkim, jak wygląda twój motor? Mogę wysłać zdjęcie, bo Nasi widzowie nie widzą. Opiszę, ale wyślę zdjęcie i będę też opisał to zdjęcie, bo na Dobrze. motorach to ja się znam bardzo słabo. I mój motor jest troszkę inny niż ten, co wyślę, ponieważ nie jest cały czarny. Jest to Harley, ale to nie jest taki typowy Harley, tylko taki Harley lżejszy, bardziej taki właśnie do szybkiej może nie tyle co do szybkiej jazdy, co do faktycznie, że Harley ogółem nie można zazwyczaj podnieść na jedno koło, ten motor można. Ma dużą lampę z przodu, po bokach są dwa wydechy, tak naprawdę przez całą długość motoru. No i jest dość masywny. Jeśli chodzi o kolor, to głównie brąz i gdzieniegdzie odcienie takiej zieleni aka khaki. No dobrze, wyślę to tutaj. No i tyle. No jest ciut ubrudzony błotem, ale no i widać, że jest dość dobry, ale już widać, że też nie jest taki, no nie wiem, ma 6, 8, może nawet 10 lat, ale nadal wygląda po prostu dobrze. No i jeśli widzę, że stoi, to bym się jeszcze rozejrzeć po okolicy, czy nie widać żadnych osób. Nie bardzo. Okej. To w takim razie wyciągam kluczyki, siadam na niego. Wrum, 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 wrum. Chciałbym otworzyć schowek i wyciągnąć z niego kask. Założyć oczywiście. No i odpalić. Połowę masz paliwa w baku, jak coś. Dobra. No dobrze. Gdzie pognasz na tym motorze? Sądzę, że to dla Gabriela jest taki moment trochę powrotu do przeszłości. I sądzę, że pojadę, tak jak się umówiliśmy, czyli chyba do domu Wendy. Mieliśmy się spotkać chyba pod domem Wendy. Z tego co pamiętam. Ale chciałbym obrać... Że dobra, po prostu jadę w stronę domu Wendy, nie znam drogi, więc strzelam, że i tak wyjdzie ona nieco dłuższa, bo jednak chcę się trochę tym alejem nacieszyć. I jadę zgodnie z przepisami. Chociaż jak, która jest w nocy? To już jest 2:20. Spokojnie. Dopóki będę gdzieś na obrzeżach, to trochę się bawię, forsuję go, a później jak już gdzieś będziemy bliżej, to normalnie. Na ulicach Warszawy o tej porze można sobie trochę pościgać. Odjeżdżasz od miejsca, które prawdopodobnie zaczęło całe twoje przekleństwo. Masz ochotę splunąć przez ramię. A najlepiej wziąłbyś karnister benzyny, podpalił kurwa to wszystko, żeby poszło z dymem. Nie wiesz, co tam się czai. Jeszcze nie. Jeszcze nie.
No, dojechali. Dałam już 5 gwiazdek. Dziękuję bardzo. Płatność kartą? Tak, kartą. Mm, Daję ci terminal, żebyś sobie ten... Nie odwraca się do ciebie. Ja czekam, aż nam zapłaci. Stara się uciekać wzrokiem. Ja dalej go obserwuję. Mhm. I szturcham Leon. Kupuję kartę. Przystawiam do terminalu. Ik. Zaakceptowano. Dobrej nocy. Dobrej nocy. No już właściwie miłego dnia za chwilę. Uważajcie tutaj. Będziemy. Dziękuję. Się samo wychodzę. Dziękuję. Odjeżdża powoli. Znaczy nie odjeżdża właściwie, bo mi się nie uruchomił silnik. Spróbuję drugi raz. Trzeci raz. Coś tam stuknęło, uderzyło, parsknęło, Ja już odjedzie. poszło z żury i udało mu się odjechać. Chodzimy do salonu Chodzimy. fotograficznego. Bez pukania. Mieliście być noc temu. Przepraszamy za spóźnienie, wypadło nam parę spraw. I też wypadło. Chcieliśmy zebrać dokumenty. Dokumentów nie ma. Co to znaczy nie ma? Ale nie ma. Zostały zniszczone. Kurwo. My tu... Mieliście być po jednej nocy, równo, mówiłem. Mieliście być 3:23. Miało być równo. To jest niebezpieczny zawód. Jesteśmy prawdopodobnie najniebezpieczniejszymi osobami, jakie w życiu spotkałeś. Nie zeznaj się w majtę. Młody. Wendy po prostu stoi, ma taką czarną chmurę nad głową. Rozumiem, że dostaniemy zwrot kosztów. Albo darmowa głowa. Mieliście się stawić. Dostaniemy Mówiłem. zwrot kosztów. Mówiłem, że macie się stawić. Zwrot kosztów dostaniemy! Co robisz? Krzyczę. Tylko? Na razie tak. Młody, nie drzyj się na mnie. Jak masz kogoś lepszego, kto ci to zrobi, to zrób. Powiedziałem, jedna noc. Te rzeczy nie mogą u mnie leżeć, nie rozumiesz? Słuchaj, Tak, jestem... Leopold obiecał nam te dokumenty. Potrzebujemy ich na już. No już w sensie, że na Powiedziałem teraz. wam, kiedy macie je odebrać. Okej, ile ci zajmie zrobienie nowych? Jakbyś Nie, zaczął teraz. Nie, jakbyś zaczął teraz, ile by ci zajęło zrobienie nowych? 24 godziny. A jakbym siedział cały czas nad tobą, to i się byś tak przyspieszył, to Zmień ile by ton. ci zjęło? Co? Zmień ton. Odsuwa się, podchodzi do biurka. Tam patrzy po szufladach. Ja chciałem zobaczyć, co on szuka po tych szufladach.
Uczyliście w pomieszczeniu dźwięk. Dum, dum. Co to za dźwięk? Albo płacicie, albo wypierdalać. Albo nam dajesz dokumenty. Ktoś wszedł do pomieszczenia. Kto? Obracasz się? Ja się obracam. Okej, stoi trzy osoby, jedna z shotgunem, a dwie z pistoletami. I ludzie w tym momencie doświadczają najstraszniejszej rzeczy, jaką kiedykolwiek przeżyli. A? Przerażające spojrzenie. Ale wiesz, że musisz patrzeć osobie w oczy, prawda? Nie możesz zrobić tak, Nie, że dobra, okej, rozdzielasz swój wzrok. inaczej. I jesteś pewien, że chcesz to zrobić. Nie. Nie, dlatego robię to inaczej, bo troszkę myślałem, że inaczej to działa. Mhm. Ładna spluwa. Co? To co, wychodzimy? Andy, co robimy? Czy jednak wytrzepiecie coś z kieszeni i zrobimy normalny interesik i będziecie za 24 godziny dokładnie, co do sekundy. Andy, co robimy? Co za kurwa życie. Możemy ich zdjąć. Ja trzymam podniesione ręce, ale tak cicho, no. Zwracam się. Ja wychodzę, ale zostawiam drzwi na oścież. Z pomieszczenia? Tak. Nie pozwalają ci wyjść. Przecież kazał mi wypierdalać, dlaczego mi nie pozwoli? A to do mnie to mówisz? Czy mogę wyjść? Naraziliście się w tym momencie. Spierdolby. Co powiedziałeś? Ja się kurwa zabiję. Ja się nigdy nie przychwalam, wiesz? Tu jest na swoich plecach Leonie lufa. Gdzieś w okolicach krzyża. Wypadł. Was kurwa więcej nie widzieć miał. Nie zobaczysz. I tak patrzę na Leon. Nie zobaczysz nas. Puśćcie dziewczyny, ona nie ma z tym nic do czynienia. Wychodź. Wychodzę, ale wychodząc otwieram drzwi na oścież. Mhm. Ty też wypadł. Ile chcecie za nowe dokumenty? Tak, Dwa, tak, dwa koła. Mogę się odwrócić? Tylko uważaj, kurwa, widzimy cię. Widzimy, spokojnie. Nie tak, że stanę się niewidzialny czy coś. To kurwa? Ej, widzę, że Byłaś. już płatność kartą, gotówką, Tylko gotówką. to będę musiał pójść do bankomatu. 2 koła, tak? Za Tak. nowe dokumenty. Tak. Jak stoją tam ci? Dwóch koło wejścia, jeden na środku. Przy wejściu stoi jeden z shotgunem, jeden z pistoletem. Mhm. Tak. Jak daleko są od siebie tych trzech, których weszło? No to ich opisuję. Oni są od siebie. Dwójka jest przy wejściu, oddalona centralnie przy kotarze. Oddaleni są od siebie 1,5 metra, a trzeci stoi bliżej tego fotografa
więc jest od nich oddalony no, o 2 metry. Jak wyszłam, piszę do Gabriela, problem z dokumentami, wysyłam. Gabriel nie może odczytać, jest na motorze. Nie ma znaczenia, ja tego nie wiem. Używam Silence of Death i rozglądam się, czy nie ma gdzieś kamer. Są na ulicy dalej. I Ale przy bankomatach. będzie mnie widać przy nich? Hmm. To w takim razie używam niewidzialnej obecności. Czy coś na to rzucasz? Tak. Okej. Zobaczmy, czy twój głód wzrośnie. Wzrósł, ale to nie ma znaczenia. Zjedzmy ich. Śmietników. Chwilę. No i jak już jestem niewidzialna, wchodzę z powrotem do pomieszczenia. Mhm. Nie dotykając ich, rozglądam się, gdzie trzyma pieniądze. Na razie się tylko rozglądam, niczego nie dotykam. Pamiętam, że je przy mnie chował, dlatego Mhm. Proszę się rozejrzeć. Poproszę o spryt i spostrzegawczość. Okej, mamy 4 sukcesy. Wiesz, że ma kasetkę, taką szarą, zamykaną na klucz. Pomiędzy półką, jak jest biurko, to pod biurkiem jest taka półka bez żadnej szuflady i tam jest ta kasetka. Okej. Czy Leon już wyszedł z pomieszczenia? Mhm. Nie? Mówisz, że wychodzisz. Okej. Czy muszę pójść po pieniądze, tak? Mhm. Idziesz Wyszedłem. serio do bankomatu? Tak, ale idę do bankomatu, ale udaję tylko, że pobieram z niego pieniądze. Mhm. Okej. Tam Czy dajesz, oni- tam czy, wklikuję. czy oni o czymś rozmawiają? Stoją, czekają. Nic nie mówią? Nie. Coś ten fotograf tylko narzeka. Na was. Na to, że macie takie usługi dostępne, a i tak wam się nie podoba. Że w Stanach za tyle, za coś takiego biorą 10 razy więcej. Ale ogólnie są odwróceni w stronę moją, jakby, czyli jakbym się pojawił. Dwóch jest w stronę drzwi, jeden jest w stronę fotografa i fotograf też patrzy w stronę drzwi. Okej. W takim razie na razie poczekam na Leona. Mhm. No ja wracam już po udanej transakcji. Okej. Do tego. No 2000 piechotą nie chodzi, ale bardzo potrzebujemy tego. Patrzę prosto w oczy temu gościowi z shotgunem i w tym momencie on widzi w nich coś przerażającego. Czyli rozumiem, że będzie oczywiście straszne spojrzenie. Zgadza się? Rzucam na niego charyzma, prezencja i resolve? Resolve to jest sekundę. Determinacja. Okej. Czyli to, a ja rzucam na Zobaczmy sobie. 7 sukcesów? masz 7 sukcesów. Tak. 7 sukcesów, tak.
Gość zaczyna robić we własne spodnie od razu i sprzeży. Kurwa, coś ty mu zrobił! Może, nie mam pojęcia, ale chcę mu wtedy... Chcę szybko... Dobrze. Zaczynają do ciebie strzelać. Ze względu na odległość, jaka jest pomiędzy tobą a nimi, ciężko będzie tego uniknąć. Więc zręczność. W twoim przypadku będzie to tylko zręczność. To będą 2 sukcesy. Będą 6 sukcesów. Wypalają w twoją stronę. Możesz mi przypomnieć, ile zdrowia miałeś? Oczywiście. Zdrowia miałem... Kondycja plus 3, czyli 5. 5 mam. Okej. Jeszcze w międzyczasie, czy w tym pomieszczeniu są kamery? Nie. W takim razie kule zaczynają cię dziurawić jak ser. Szwajcarski. Pierwszy raz czegoś takiego. Dwóch z pistoletów mierzy w twoją stronę i oddaje strzały. Dziurawią cię i ranią. I odczuwasz ból. Ale nie jest to oczywiście takie, żeby cię zabić. Zdajesz sobie sprawę z tego, że nie jesteś już człowiekiem. Jeżeli byłbyś człowiekiem, nie podniósłbyś się z tego za cholerę. Ze względu na to, miałeś ile, proszę, w zdrowie mi powiedz? 5? 5. Czy 4? 5. Okej. Odejmij sobie 2 punkty zdrowia. Mhm. Wendy, co robisz? Ja jestem dalej niewidzialna. Mhm. Nie mam przy sobie żadnej kurwa broni. Mhm. Czy wokół tego gościa na biurku jest, nie wiem, cokolwiek, jakiś nóż, czy on trzymał pistolet? Kasetka? Za chwilę. Kasetka jest metalowa, jest krzesło, biurko, lampy, rury. Okej, biorę tą kasetkę z pieniędzmi i przywalam temu fotografowi w głowę. Bo ja jestem za fotografem, prawda? Mhm. Przywalam mu w głowę. Nie masz nic w broń białą, prawda? Nie, Oczywiście. No to 2 kości masz. to nie jest... To nie są moje rzeczy. Sukces Mhm. 1. U mnie również sukces, więc wymija twoje uderzenie. Fotograf sięga po mały rewolwerek i pierwsze co robi, to wypala w stronę Wendy, więc prosiłbym o zręczność i walkę wręcz w tym przypadku. Mogę przerzucić? Możesz. Okej. 2 kości, prawda? Mhm. Jesteś na 4 głodu, prawda? Prawda. Nie możesz nic przerzucić. Aha, no to nie ma znaczenia. Wystrzeliwuje w ciebie pocisk raniący cię w ramię. To będzie 1 powierzchownych obrażeń. Okej. Dwójka mężczyzn skupia się, żeby ukatropić Leona. Zdychaj, skurwysynu! Poprosiłbym cię o zręczność oraz czy masz tam cokolwiek takiego, co cię może... Sportowanie? Walka wręcz? Wysportowanie daje ci tylko i wyłącznie siłę. Walka wręcz będzie tutaj w porządku, czyli zręczność i walka wręcz. A sukcesy?
Czy jeden? Jeden sukces. Mam 5 sukcesów. To ja bym chciał przerzucić 2, Ile masz głodu? 3? 3. Dobrze, możesz przerzucić 2. To będą 2 sukcesy. To będą 2 sukcesy, ale nie na tyle dużo, żebyś uniknął strzałów tak bliska z broni, więc będzie to 1 powierzchownych obrażeń też również. Ile ty masz teraz? Zdrowia? 2. 2, okej. A wszystkie obrażenia, które dostaniesz, jeżeli stracisz powierzchowną, jakby to powiedzieć, odporność, zaczyna się dziać prawdziwymi obrażeniami, których tak łatwo nie wyleczysz. Okej. Leon w tym momencie czuje się niepowstrzymany. Mhm. Wendy? Jestem na 4 głodu, to dosyć ryzykowne. Ale być może chciałabym użyć Dementation na jednym z tych gości, którzy celują w... Albo i tak trzymam tą kasetkę w ręce, rzucam kurwa komuś w głowę. Mhm. Dobrze, to będą 2 kości w twoim przypadku. Mhm. Zero Unika jej. Uderza cię pięści. Rzuć proszę na oczywiście zręczność i walkę wręcz. 0 sukcesów. Uderzenie jest to dosyć powierzchowne, niemniej jednak jest to 1 punkt powierzchownych obrażeń. Ile masz teraz? 3. Kurwa, dlatego się nie rozdzielamy! Dobra, już próbuję na tym motorze do nas. Tak, ale jest nadal daleko. Zbyt daleko, żeby przyjść wam z pomocą na obecną chwilę. Leon. Co chcesz zrobić? Prawie krwawie z dziur, które zrobił we mnie 3 strzały z pistoletu. Ale nie umieram. Szczeram zęby i rzucam się na najbliższego bandziora próbując mu się wbić zębami w jakoś odsunięty kawałek skóry, prawdopodobnie jakaś szyja. Okej, to będzie dosyć trudne. W takim razie poprosiłbym cię o połączenie na pewno zręczności byłoby skryciem się. Bo tu chodzi o taki bardzo zwinny ruch. Ale nie masz, więc sama zręczność. Gdybym chciał powalić go i jakby się wbić w niego, To byłaby to siła. Plus wysportowania. no to myślę, że będę Ale spróbował wtedy go. nie wykorzystasz go w żaden sposób jako żywej tarczy. Twój wybór. Szybko, czas leci. Skaczę, żeby go obalić. Okej, czyli proszę o siłę i wysportowanie. Mhm. To będą 4 sukcesy. Okej, bez problemu, właściwie to jest 5. Bez problemu jesteś w stanie to zrobić. Wbijasz się w niego i zaczynasz z niego pić. Będziesz mógł sobie przywrócić za to 1 kość głodu. Więc będziesz na 2, prawda? Tak? Tak. Okej. Dobrze. Natomiast jak mówiłem, jesteś wystawiony i bardzo znacznie ciężej ci się jest obronić przed tym. Ale ten, na którym leżę, już raczej nie będzie we mnie strzelał. Tak, nadal pozostaje 3. No i właśnie, fotograf
celuje tak po prostu, żeby kolbą od swojego rewolwera przywalić w głowę Wendy, więc poproszę cię o zręczność i walkę wręcz. Trzy sukcesy. Unikasz tego. To w odpowiedzi od razu napiję się. Też spróbować tego. Chcę się napić, ale chcę się tak napić, żeby on mnie zasłaniał przed kulami. Chcę tak szarpnąć trochę jego ciałem. To spróbujemy tego na 2 ruchy po prostu. Dobra. Czyli tak, zręczność plus krycie się. Mhm. Nie jest wielkiej budowy, więc to nie będzie Dwa problemem. sukcesy. Świetnie, masz go i wbiłaś się. Natomiast teraz musisz go tak przesunąć, żeby był twoją tarczą. Będzie do tego potrzebna siła plus... No właśnie. Powiedziałbym, wysportowanie nie masz. Możesz użyć swojej krwi, żeby wzmocnić i dostać dodatkową kość. Zrobię to. Dobrze. Rzuć proszę na głód. Ale ja piję. Wiem, ale musisz, bo... No, 5 sukcesów. Znaczy, przepraszam, 5 głodu mam teraz. Czyli go wypijesz do cna. Właściwie to nie, bo w tym momencie, kiedy pijesz, to Okej, się eliminuje. okej, Niemniej jednak masz dodatkową kość do swojej siły. okej, czyli... Możemy tutaj dołożyć tak naprawdę tą walkę wręcz i masz 3 kości. Dobra. O! Idealnie. Mężczyźni zwracają się w waszym kierunku, bang, bang, ale łapiesz go za fraki, obracasz i kule przeszywają jego plecy. Zalewa się krwią i dostaje definitywnie w kluczowe organy. Czujesz, jak zaczyna się robić powoli sztywny. To przestaję pić. Mhm. Nie chcę go zabić. Przynajmniej ja nie chcę go zabić, oni mogą. Okej. Mężczyźni. Kurwa, co to jest? Ja pierdolę! Jezu! Zaczynają uciekać. Czy którekolwiek z was Ja. ich goni? Ja nie pozwalam im wyjść ze sklepu. Znaczy, Mhm. fotografa. Okej, po prostu- Oni są przerażeni, ale w tym momencie Leon podnosi zakrwawione usta po prostu od skłami. I oni, i chce ich zacząć, no chce ich złapać, żeby nie wyszli ze sklepu. dobrze, to w takim razie, ponieważ ty to robisz brutalnie, rzucasz na siłę i wysportowanie. Ze względu na to, że Wendy jest bardziej zręczna, bym powiedział, będzie tutaj zręczność i walka wręcz. Przepraszam. O, tak, walka wręcz. Okej. 3 3 sukcesy. sukcesy, bardzo ładnie. Sukcesy, a jeden neutralizuje się? Czyli 2 Tak. sukcesy masz. 2 sukcesy. Tak jak Wendy się udaje, tobie się nie udaje. Chyba że chcesz przerzucić. No tak, chcę przerzucić te 4. Mhm. Jeszcze pytanie, ile wypiłam z tego gościa? Jeden tylko. Okej, i teraz pytanie, czy to mi jakby odnawia trochę zdrowia, czy nie? Nie. Okej. To się nawet tylko głód. Teraz mam 4, Okej. 6 sukcesów. Czyli łapiecie ich. Kurwa, zostaw mnie, potworze! Jezus Maria! Chcę mu zasłonić usta. Ja... Co robicie? Szybko. Oni się wierzgają. Rzucam na jednego Dementation. Co byś chciała z nim zrobić wtedy? Chcę, żeby postradał zmysły, chcę, żeby zaczął gadać kompletnie bez Rzuć sensu. proszę, Chcę mu po prostu wyprać mózg. rzuć mu proszę na swój głód najpierw. Sukces. Okej. Mieliśmy się pożywić, czemu mnie oszukujesz, Wendy? I teraz... proszę cię o rzut twój. Manipulacja, dominacja. Jeden sukces.
mężczyzna, którego złapałaś, jest w kompletnym szoku psychotycznym, zaczyna się wić, zaczyna mu lecieć piana po prostu z ust. Szepczę mu do ucha, żeby strzelił do swojego kolegi. Strzel do niego. Piko. To tak mocno nim wstrząsnęło, że nie jest świadomy tego już praktycznie, co się dzieje, więc fajnie by było, ale zbyt mocno względem mnie. Miałem 1 sukces. Słyszycie syrenę? Rozróżniam, jakie to są syreny. Inaczej. Policyjna i karetka na pewno. Widzicie też motor jadący w waszą stronę. Ja chcę wziąć tylko z tej gablotki. Domyślam się, ja ją porzucałam trochę, więc domyślam się, że się trochę mogła poluzować. Chcę wziąć to, co należało do mnie. Chodzi ci z tej kasetki. Tak. Kasetka jest w środku pomieszczenia i cisnęłaś ją gdzieś w jakiś kąt. I jesteś pewna, że chcesz tam wracać. Czas cię bardzo goni. Uciekam w takim razie. Widzicie Gabriela na motorze. Wsiadajcie na motor, ja sobie poradzę. Tu mnie prowadzić. Nie ja! Już, ja nie umiem. Boże, dobra. Dobra, ja po prostu znikam. I Ja schodzę i chciałbym się zamienić w wilka. Widzisz ogólnie rzecz biorąc jednego czołgającego się mężczyzna, drugiego rzucającego się w kompulsjach przed tym całym budynkiem. Okej. Dobra, to zostawiam im motor i lecę szybko w jakiś cień i tam bym się chciał zamienić w wilka. Okej. Jakieś głoszą alejkę. Chcę spróbować pojechać na motorze, mimo że nigdy na nim nie jechałem. Inteligencja i tyle. Okej? Nie mogę ci nic zaproponować. Dobra, czekaj, ja tak biegnę, ale chcę zobaczyć, co mi odpalam najpierw. Oczywiście oboje nie wsiadajcie. Wendy jest niewidzialna. Aha, dobra. Nie Dobra. masz pojęcia, jak działa motor. Dobra, jak ona jest niewidzialna, to ja po prostu się cofam szybko, wsiadam i jadę. Z nim z tyłu. Okej. Policja jest tuż za rogiem, więc mogą was zauważyć. Więc rzuć poproszę na swojego wilka i jak dobrze ci to pójdzie. Na wilka? Tak, bo jesteś w wilkowej formie na razie, tak? Nie. Ja nie zamieniłem się w wilka ostatecznie. Powiedziałeś, że poszedłeś i zamieniłeś się w wilka. zdążyłeś się już zamienić. No to nie, czekaj, bo ja teraz nie rozumiem. Nie mogę być na motorze w wilku. Ale mogę się Więc- odmienić od razu. Tak, możesz się odmienić. No dobrze. No to po prostu odmieniam się i siadam. Okej, a czy to nie wymaga przypadkiem Tak. od ciebie? Testu głodu. To jeszcze bym cię poprosił. Tylko. Dobra, zaraz mi do długa. Dopij ich. Przecież tak leżą. Dobra, więc siadam na motor i odjeżdżam. Jest to stresująca sytuacja i ciężka. Tylko teraz, czy mogę odjechać w drugą stronę, w którą jedzie policja i jeśli jest jakaś boczna uliczka, to bocznymi uliczkami? Okej, poprosiłbym cię w takim razie na spryt i prowadzenie pojazdów. Okej. Oczywiście mam plus za motor. Mhm, 3. zgadza się. Mam 7 kości w takim wypadku. Zgadza się. Yy, 5 sukcesów. Zgadza się. Perfekcyjnie wykonane. Odjeżdżacie po prostu z piskiem, nie głównymi alejkami. Wjeżdżacie w te osiedla. Okazuje się, że tutaj są konstrukcje budowlane, więc podjeżdżasz na jedną paletę, więc Leo musicie ciebie chwycić mocniej, bo właśnie przeskakujecie gdzieś 2 metry nad słupami. Wykręcasz to w boczną alejkę, odjeżdżając na wschód. Uciekając bocznymi alejkami, nawet już tam po chodniku jedziesz daleko. Wendy, gdzie się kierujesz?
jakimiś bocznymi alejkami się kieruje. Jakby próbuje jak najszybciej się uciec z tego miejsca, z tym, że dalej pozostaje niewidzialna. Jak jedziemy motorem, jeśli mogę przekrzyczeć silnik, to krzyczę, ale teraz powiem. Słuchaj, Leon, chyba najwyższa pora, żebyśmy się pozbyli naszych dokumentów. Myślisz, że co teraz, jak znajdą wasze odciski palców, to co? Powinniśmy je zostawić w jakimś oczywistym miejscu. Albo nie, w sumie nie mówię tego, przecież pędzimy na tym, na tym. No to detal, ja tylko ci przekrzykuję ryk silnika, nie? Pogadajmy potem! Wum, wum. Moi drodzy, nie trzeba dogłębnie analizować sytuacji, aby zrozumieć, jaką krwawą przygodą zakończymy ten rozdział. Zostawiliście osobę w spazmach psychotycznych na ziemi. Jedną czołgającą się i żywą, świadomą tego, że nie byliście ludźmi. Złamaliście maskaradę bardzo mocno. Zabiliście znajomego, właściwie Gabriela. Leopold ma szansę się o tym dowiedzieć. Chyba że pokierujecie to tak, żeby wyszło na coś zupełnie innego. Jest to trudna sytuacja, w której ja jako narrator nigdy bym nie chciał być. Z tego, że mieliście stać się nowymi osobami, chyba nic nie wyniknie. Bo te imiona i nazwiska, które podaliście, zostały już prawdopodobnie użyte. Pozostawione dokumenty z waszymi zdjęciami w nielegalnym salonie do podrabiania dokumentów pozostały. Tak krótki żywot robicie sobie bardzo szybko wrogów i osób, które będą zainteresowane wami. Myśl o tym, jak może wpłynąć to na waszych bliskich, jest ogromna. Przeraźliwa sytuacja. Jak nasze wampiry poradzą sobie z tym, co na siebie ściągnęły? Ja nie wiem. Ale wiem jedno, że mamy szansę przekonać się na następnej sesji. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo za odsłuchanie. Dziękuję i widzimy się następnym razem. Albo i nie, może zginiemy.